Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj na naszym stole znowu Exodus, jednak w nieco innej formie. Dzisiaj nie będzie openingu, a chcielibyśmy wam pokazać krótką rozgrywkę. Będziemy grali dzisiaj taliami z setu Crystal Forge. Są to talie startowe. Ja będę grał talią Treeforge, czyli taką, która będzie starała się wykorzystywać mechanikę Reveal, aby zdobyć przewagę nad swoim przeciwnikiem, a następnie zakończyć walkę poprzez zagranie Carcerego, który potrafi zadać bardzo dużo obrażeń bezpośrednio w mojego przeciwnika. Natomiast Luni, czym ty dzisiaj grasz? Ja będę grała talią Shardville. Takim plusem mojej talii jest to, że mogę zamrażać i swoje postacie, i swoje kreatury, jak i kreatury smoka. Także zobaczymy, czy ta strategia będzie dla mnie korzystna. Dokładnie. W tej grze talie podzielone są na talię energii oraz talię podstawową. Na początku dociągamy po 3 karty i zaczynamy grę. Myślę, że ja rozpocznę. I w tym miejscu warto wspomnieć o tym, jak wygląda tura gracza. Na początku następuje faza energii, w której zagrywamy energię, tworząc z nich stosy. W tym momencie ja sobie chciałbym stworzyć stos 3 energii. Jeżeli chodzi o zagrywanie energii z ręki, jest to maksymalna ilość kart w pojedynczym stosie, jaki możemy zagrać, czyli nie moglibyśmy dołożyć tej 4 energii, natomiast możemy tworzyć nieograniczoną ilość stosów. Następnie następuje faza kreatur, w których możemy zagrywać kreatury na utworzone stosy. Ja zagram jedną kreaturę i te kreatury nie mają tutaj nadrukowane punktów życia, punktów energii, punktów ataku, natomiast one będą miały tyle punktów życia i ataku, ile mają energii na stosie, na którym się znajdują. I normalnie teraz byłaby faza ataku, w której mógłbym zaatakować Luni, natomiast ponieważ jestem pierwszym graczem, jest to moja pierwsza tura, i Luni nie miała jeszcze możliwości zagrać swoich kart, dlatego tą fazę pomijamy. Tak, teraz ja zrobię podobnie jak ty. Ułożę stos 3 energii, na które dam swoją kreaturę. Niestety nie mam możliwości zamrożenia twojej kreatury w tym momencie, więc moja umiejętność nie działa. Tak, umiejętność tej karty pozwala na atakowanie bezpośrednio w przeciwnika, natomiast tylko pod warunkiem, że wszystkie jego kreatury w grze są zamrożone. W tym momencie niestety mam kreaturę, która mnie broni, więc najpierw będzie musiała być atakowana. Ale nie atakujecie w tym momencie, bo odsłonię się na przyszłą turę i nie będzie miał nikt to bronić. Dlatego przekazuję turę tobie. Dokładnie. W grze Exodus w momencie, kiedy kreatury atakują się nawzajem, one również nawzajem zadają sobie obrażenia, więc w tym momencie obie by zginęły i Luni zostałaby odsłonięta na moje ataki. W takim razie ja dobieram energię. Następnie 3 karty z talii głównej. I myślę, że zagramy w ten sposób. Jeszcze 1 energii. Rozród Red Cedar, a następnie atak 3 za 3. I w tym momencie mogę bezpośrednio zadać 3 punkty obrażeń. I twoja tura. Więc ja zacznę z tego, że również ułożę sobie stosik 3 energii. Do tego użyję karty symetrii, która pozwoli mi dodać 1 kartę z Energy Decku. Tak. I w tym momencie, ponieważ jest to karta dodana z efektu symetrii, ten limit 3 energii nie obowiązuje. Także jak najbardziej można zrobić większy stos. I w końcu na tą kubkę położę swoją kreaturę i zaatakuję za 3. Twoja kreatura ginie, moja zostaje, będzie mnie jeszcze broniła. Dokładnie. I przekazuję turę tobie. Zobaczymy, czy mi się uda jeszcze 3 energii. W takim razie zagram moją energię, a następnie
zagram Nebula Geyser Meadow, który pozwala mi przywrócić common lub uncommon creature z rozgrobu do gry na pusty stos energii. I w tym momencie zaatakuję za 1 i przekażę ci turę. Dobieram 3 energii. 3 karty. Tak, w fazie energii rozdzielę energię. To też jest karta, której niestety nie mogę umiejętności wykorzystać. Tak, gdybym miał więcej kreatur w grze od Lunii, wtedy mogłoby zamrozić tyle kreatur, ile więcej ich posiadam. Natomiast w tym przypadku mieliśmy porówno w momencie zagrywania tej karty, więc ten efekt nie będzie miał miejsca. I chciałabym zaatakować swoją kreaturą twoją kreaturę. Obie giną. 1 punkt directly, bezpośrednio. Tak, czyli zostaje mi 9 punktów życia. I w tym momencie to jest koniec mojej tury. W takim razie dobieram karty. A jeszcze zanim wyłożysz wszystkie swoje... No dobrze, dobierz jeszcze energię. I zanim zaczniesz wykładać karty, chciałabym ci troszkę przeszkodzić tą symetrią. Czyli muszę wybrać jedną kartę z ręki, odłożyć ją zamrożoną i ona do mnie wróci dopiero pod koniec następnej tury. Tak. Symetrię można zagrywać w dowolnym czasie. Nie musi to być moja tura. Tak, i nie musi być też zapoczątkowane to jakąś moją akcją. Można zagrać ją w dowolnym momencie, także nie musi być to w odpowiedzi. Chociaż również w odpowiedzi można zagrywać i wtedy przeszkadzać swojemu przeciwnikowi, ale myślę, że ja zagram 3 energii w ten sposób. Myślę, że w tym momencie mogę zaryzykować i pozwolić zrobić ci turę. Ojej, jestem zdziwiona. Zobaczymy. Wybieram 3 energii i 3 karty. Jestem ciekawa, co ty kombinujesz. Myślę, że niedługo się dowiesz. Myślę, że spróbuję pomieszać trochę twoje plany i zniszczę ci tą pojedynczą energię, którą tutaj zagrałaś. No nic, to też troszkę zmienia moje plany. I w tym momencie chciałabym cię zaatakować bezpośrednio, ponieważ nie masz żadnego stworka, żadnej kreatury, która by cię broniła, za 3. Czyli zostaje ci 6 punktów życia. I chciałabym jeszcze zamrozić jedną moją uncommon kreaturę, czyli z tą z 2 gwiazdkami. I ona otrzymuje jedną dodatkową energię z Energy Defu. Dzięki czemu lepiej będziecie bronić. Dokładnie. Ale mam jeszcze kartę, która mówi mi, że mogę odmrozić
swoją common lub uncommon kreaturę i pociągnąć jedną kartę dodatkową. Także wykorzystam to jeszcze. Drugą kartę. W tym momencie masz mocniejszą kreaturę, która jest odmrożona i dodatkową kartę. Także bardzo dobre zagranie. Twoja tura. Na początku dobiorę. Jeszcze brakuje mi jednej karty, żeby zrobić to, co bym chciał, ale myślę, że w tym momencie zagram w ten sposób. Zagram również Freelight Convoy, który dzięki temu, że poświęcę jeden punkt swojego życia, mogę wybrać jedną jednostkę i jedną kreaturę i w tym momencie ona nie dostanie obrażeń w walce z inną kreaturą, także zniszczę twoją najmocniejszą kreaturę w ten sposób i oczywiście drugą zaatakuję za 1. I zostałam bezbronna. Tak, zostałaś bezbronna, ale zobaczymy, co uda ci się zagrać w tej turze. Wyciągnę 3 karty. Zobaczymy, będę tutaj próbować coś ciekawego zagrać. Myślę, że rozłożę po prostu moje karty w ten sposób, żeby obronić się przed ewentualnymi atakami w kolejnej turze. Tak, w tym momencie możesz obronić większą ilość ataków. I na tym kończę swoją turę, nie będę atakować. W takim razie dobiorę. I oto jest ostatnia karta, która była mi potrzebna. I zagram Zapomnieliśmy, że tą kartę powinienem pod koniec poprzedniej tury odzyskać. I teraz zagram najpierw zagram Starlit Expanse. Ta karta mówi, że muszę odłożyć jedną kartę na wierzch swojej talii, a następnie dobrać 1 energii, który również sobie zagram. Następnie zagram Howling Synthesis. Ta karta mówi, że ten efekt tej karty utrzymuje się do końca tury i za każdym razem, kiedy atakuję, mogą podejrzeć kartę na wierzchu mojej talii, a następnie jeżeli jest to kreatura, mogę zamienić je miejscami, a jeżeli będzie to symetria, to ona spada do gromu. I tutaj sobie tą kartę zostawimy, żeby pamiętać o tym efekcie. I teraz zagrywając swoje kreatury zagram jedną zwykłą i spróbuję zakończyć grę zagrywając Carcerego, Chemical Oddity. Efekt tej karty działa w ten sposób, że w momencie, kiedy ją zagrywam, muszę zniszczyć karty o 3 różnych poziomach rzadkości, czyli Common, Uncommon i Rare, wraz z energią, które się pod nimi znajdują, a następnie zadaję mojemu przeciwnikowi bezpośrednio tyle obrażeń, ile energii zostało zniszczonych. Czyli w tym przypadku 8. Czy będzie jakaś odpowiedź z twojej strony? Oczywiście, że będzie. Spodziewałem się tego. Udało mi się wyciągnąć kartę, symetrię, tak, która pozwala zapłacić mi 1 energię. Niestety muszę w tym momencie też poświęcić swoją kreaturę, ale niweluję umiejętność Carcerego. Dokładnie. Jego umiejętność zostanie zablokowana, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebym atakował tymi jednostkami. Co też również będę chciał teraz zrobić. Myślę, że zaczniemy od tej jednostki, tutaj zaatakuję, ale zanim to zrobię, tak jak mówiłem, działa Howling Synthesis, który pozwala mi odsłonić. Widzę, że przygotowujesz się na odpowiedź. Ale
jeszcze nie teraz. Okej, czyli odsłaniamy tą kartę i właśnie działa ta mechanika reveal, która pozwala mi wykonać umiejętność mojej kreatury. Umiejętność ta mówi, że kiedy ona jest odsłonięta, jest reveal, mogę przejrzeć twoją talię, a następnie wybrać jedną kartę i wysłać ją do twojego grobu, a następnie dobieram 1 energii. Czyli sobie przejrzymy. Myślę, że tą kartę odłożymy do grobu. Ponieważ ta zamiana jest opcjonalna, to Vanquish zostawię tutaj na wierzchu mojej talii i oczywiście rozwiązujemy walkę. Następnie spróbujemy zaatakować tym. Znowu wykonujemy ten efekt. Myślę, że rozumiem, że zadaję te obrażenia. Zadajesz. Jak najbardziej. Znowu zaatakujemy. Znowu. Musisz mi zadać directly teraz Tak. bezpośrednio. Te obrażenia już będą zadane bezpośrednio. I oczywiście za każde odsłonięcie również 1 energii. Jeden energii. Ja mam teraz, poczekaj jeszcze. Teraz mam mniej energii, punktów życia. Przepraszam, nie energii, tylko punktów życia niż smoku. Dlatego użyję tej karty. Jeśli mam po prostu mniej punktów życia niż mój przeciwnik, mogę wyznaczyć jedną kreaturę w grze i zamrozić ją. I w tym momencie Karser zostaje zamrożony i nie będzie mógł wykonać swojego ataku. Całkiem sprytnie, więc energię sobie dobiorę, tą, którą wcześniej z Howling Synthesis dobraliśmy i na tym niestety muszę skończyć swoją turę. Moja tura? Tak. Skończyła mi się talia, więc muszę swoją talię przetasować i dobiorę jeszcze jedną kartę. Bo smoku mi dość dużo tych kart podrzucał. Tak, za każdym razem, kiedy kończy nam się talia w tej grze, możemy przetasować swój grup i utworzyć nową talię główną. Dobieram jeszcze jedną kartę. Mam ciężkich przeciwników, na tej turze. Całkiem sporo tych kreatur się tutaj pojawiło. Zagram w ten sposób. Oczywiście jest to moja linia obrony. Dodatkowo Shield Bandit pozwala dobrać mi 1 energię za każdą zamrożoną kartę w grze. Więc skorzystam z tej umiejętności. Będzie miał 2 energii. Ja jeszcze w twojej turze rzucę Hidden Heaven, który pozwala mi odsłonić kartę, która jest na wierzchu mojej talii, a następnie, jeżeli jest to kreatura, dobieram ją do ręki, mogę ją dobrać do ręki, a jeżeli jest to symetria, to wtedy spada do grobu, natomiast znowu wykonuje się efekt Vanquish, więc mogę sobie przeszukać twoją talię i tym razem nie pozwolę ci zablokować mojej umiejętności. I Vanquisha oczywiście chciałbym sobie tym razem dobrać, oczywiście wraz z energią. Widzę, że tam ładnie jesteś już Tak, dozbrojony tą energią. tak. I nie zapominajmy, że jeszcze 3 dobiorę. Jedyne, co mogę w tym momencie zrobić, żeby troszeczkę cię chociaż zablokować, moim zdaniem, to jest jedną moją kreaturą, tą akurat, zaatakować twoją. Zawsze to jedna kreatura mniej. A mimo wszystko Chief Bandit jeszcze Tak, i zostaje w będzie grze. mnie bronił. I to jest koniec mojej tury.
Ta karta jest jeszcze zamrożona chyba. Tak, jest zamrożona do końca mojej tury. To bierzemy energię. Spędzimy. Brakuje nam miejsca, ale myślę, że sobie poradzimy i teraz i oczywiście będę wszystkim atakował, czyli za 1, za 1, za 1, za 2 bezpośrednio i za 3 bezpośrednio. To ja straciłam już wszystkie punkty życia. Dzięki za grę. Dzięki.